Czy drukarka 3D jest potrzebna w warsztacie? Odpowiedzmy sobie na to pytanie. Opowiem Wam o mojej drukarce i o moich doświadczeniach z nią związanych. Where the silence is the only sound. Welcome to the time. Wow! Materiał nie jest sponsorowany i wszystko, o czym mówię, mówię tylko i wyłącznie z własnego doświadczenia. Druk 3D to jest bardzo niesamowite uniwersum. W dzisiejszych czasach drukarki stały się czymś powszechnym. Praktycznie każdy może kupić sobie drukarkę do domu i zacząć drukować. Czy dla siebie, czy nawet zarobkowo. Jeszcze kilkanaście lat temu o takich rzeczach mogliśmy tylko pomarzyć. A dzisiaj jest to rzecz powszechna. Istnieje wojna pomiędzy użytkownikami jednej a drugiej firmy. Kłócą się, czy jedna drukarka jest lepsza, czy druga drukarka jest lepsza. Tutaj konsensusu nikt nigdy nie osiągnie, ponieważ każdy ma inne doświadczenia z jedną bądź drugą i po części każdy ma rację. Aczkolwiek ja opowiem o mojej drukarce, o tym, dlaczego ją kupiłem, do czego mi służy i czy jest sens w kupowaniu drukarki do warsztatu. W czym się może przydać, co może zrobić i co musimy wiedzieć o użytkowaniu takiej drukarki. Zapraszam serdecznie na film. Ta drukarka jest naprawdę spora, ale pole robocze również ma duże. Przed nami bohater odcinka Creality K2 Plus. Maszyna duża, z dużym polem roboczym, zajmująca sporo miejsca, ale robiąca swoją robotę. Maszynę kupiłem ze względu na budowę maszyny CNC. Była mi potrzebna do budowy różnych przelotek, uchwytów na poszczególne elementy. Sprawdziła się, zrobiła swoją robotę, a CFS pozwala na drukowanie w 4 kolorach. Przy dokupieniu 3 kolejnych CFS-ów możemy drukować w 16 kolorach wydruki. Bardzo fajne, chociaż brakuje mi w tym CFS-ie suszenia filamentu, bo nie ma tej opcji. Wyświetlacz jest bardzo fajny, przejrzysty, bardzo fajnie na nim się pracuje. Miałem obawy o te drzwiczki, że z czasem zniszczą się i pękną, rozsypią się, bo to jest hartowane szkło, ale przez ponad 1,5 roku nie zadziało się z nimi nic, wytrzymały, chociaż nie zawsze obchodziłem się z nimi delikatnie. Maszynę podłączoną do internetu możemy na bieżąco śledzić w aplikacji mobilnej, bo ma kamerę zamontowaną, a my sprawdźmy teraz, co na warsztacie sprawiło mi problem i jak dzięki drukarce go rozwiązałem. Przez nieuwagę połamałem sobie uchwyty mocujące oprawki narzędziowe w mojej maszynie CNC. Za chwilę, bez najmniejszego problemu, wydrukujemy sobie nowe. Jedyny minus, a może raczej nie minus, tylko konieczność, jest to, że te bryły, które są nam potrzebne do warsztatu, musimy zaprojektować sami. Ale nauka projektowania nie jest trudna. Nawet powiedziałbym, że przyjemna. Trzeba tylko chcieć. Program nawet na ustawieniach stokowych jest w stanie wydrukować nam elementy z marszu po włączeniu i skalibrowaniu maszyny. Nie musimy tutaj być alfą i omegą w drukowaniu, żeby cokolwiek wydrukować. Aczkolwiek parametry, które są do poprawy, możemy douczyć się, wyśrubować jakość i wtedy te nasze wydruki będą przecudownie piękne. Maszyna już się szykuje do wydruku. 3 godziny nam to zajmie. Warto. Drukarka ma przepracowane 1500 godzin. Jedni powiedzą mało, inni powiedzą dużo. Każdy ma inne doświadczenia. Ale po 100 kg filamentu, które przez nią przeszło, mogę powiedzieć, że jest naprawdę świetna. Bo przez te 1500 godzin nie zawiodła mnie ani razu. Drukowałem mnóstwo różnych rzeczy do warsztatu i na zlecenie zarobkowo. W tym momencie drukują mi się takie
trzymaki do oprawek narzędziowych do maszyny CNC. Połamałem przez nieuwagę, ale w każdej chwili mogę wydrukować sobie następny. Dlaczego ta, a nie inna drukarka? Zaczynałem od Endera trójki, jak spora część z Was, i mając sentyment do marki, postanowiłem zaryzykować i wybrać Creality. Okazuje się, że wybór był dobry, bo drukarka sprawdza się. Robi to, do czego została stworzona. Nie stwarza problemów. Pracuje. Czy inna drukarka poradziłaby sobie z moim zadaniem? Prawdopodobnie tak. Ale doświadczenie mam tylko i wyłącznie z tą marką. Mam nadzieję, że ta drukarka jeszcze długo mi posłuży, choć zdaję sobie sprawę, że po takim czasie drukowania i po takiej ilości filamentu, który przeszedł przez nią, niedługo będę odczuwał problemy związane ze zużywaniem się części. Troszkę minęło. Mamy już nasze gotowe wydruki. Lecimy na nasze maszyny CNC. No, nasze narzędzia w końcu wrócą na swoje miejsce i maszyna będzie mogła sobie pobierać narzędzia z magazynu. Jak widzieliście, dzięki drukarce 3D naprawiliśmy problem, jakim były połamane uchwyty na oprawki narzędziowe. Gdybym drukarki nie miał, pewnie byłbym w czarnym lesie. Albo zamawiałbym od innych drukarzy. Ale na warsztacie zawsze jest co drukować. Tym bardziej przy pracy z drewnem. Pozycjonery, uchwyty, stopki, dystanse. Jest tego mnóstwo. I naprawdę przydaje się. Czy kupiłbym ją ponownie? Bez dwóch zdań. Naprawdę zrobiła robotę i zarobiła kupę pieniędzy. Ale żeby zarobić kupę pieniędzy, trzeba było znaleźć bardzo fajne zlecenie. A o zleceniach i o wojnie drukarzy, o walce o klienta nie będę się wypowiadał, bo to jest temat rzeka i tego nie chcę poruszać. Drukarka służy tylko i wyłącznie mi i tak naprawdę małym gronie moich odbiorców, którzy u mnie zamawiają wydruki. Ale jeśli chciałbyś zamówić u mnie wydruki, oczywiście zapraszam. Czy warto kupić drukarkę 3D? Zdecydowanie tak. Ale jaką? To zależy już od waszego budżetu. Tak naprawdę moim zdaniem kupcie taką, na którą was stać. Ale odradzałbym kupowanie tanich drukarek, ponieważ możecie zrazić się do druku 3D, bo tania drukarka, taka już naprawdę tania, może sprawiać problemy. Wydruki na niej nie zawsze mogą wyjść idealnie i patrząc na ten wydruk, trzymając go w ręku, możecie dojść do wniosku, że to nie ma sensu. A ma sens. Wbrew pozorom ma sens i to bardzo wielki. Wejdź na inne moje filmy, zobacz technikę CNC w połączeniu z drewnem i zobacz, jakie cuda jesteśmy w stanie stworzyć. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.